Także dostaliśmy pytanie, jak wygląda mój trening przygotowania fizycznego, ogólnie przygotowania i treningów na siłowni, więc no teraz możecie zobaczyć, jak dzisiaj zobaczycie, jak trenuję na siłowni. Patrz, jedziemy tak. 3 powtórzenia z 20, potem znowu 3, znowu 3. Paweł, ty trenujesz Pawła, czyli same Pawły. Tak, już no jakoś 3 lata teraz minie, zaczęliśmy przed chyba mistrzostwami świata, jak jeszcze był na purpurach. Dobra, 3 przysiady. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Teraz wracamy po mistrzostwach świata już do budowania z powrotem siły, bo Paweł miał trochę roztrenowanie przez wyjazd do Brazylii, no i do Stanów. Czyli tak właśnie teraz macie mało powtórzeń z większym ciężarem i to ma na celu budowanie siły, tak? Tak. No, wracamy do budowania tego, potem będziemy na przełomie, no gdzieś w połowie lutego zmieniać trening na bardziej dynamiczny, żeby był pławczy szybki. Purpurowy pas w podciąganiu. Ile ty tu masz kilogramów na tym? 200. Ostatnio z Grzesiem robiliśmy martwy i wiosła jedną sztangą. 5 minut liczyliśmy, ile jest na sztandze, nie mogliśmy się doliczyć. A i tak musiał nam trzeci pomagać, nie? I tak musiał nam trzeci pomagać, nie? Jakie jest twoje ulubione ćwiczenie na siłowni? Nie mam ulubionego ćwiczenia, ale mam ulubiony okres. To jest ten taki tydzień przed zawodami, gdzie sobie gdzieś tam pobiegnę raz na 10 minut, jakieś piłeczki połapię i to tyle. Więcej posiedzę niż porobię i to jest mój ulubiony okres. Tak zwany chyba deload. Tak, deload, ja jestem bardzo dobry w robieniu deloadów. Ile tam dźwigasz? 1000. Ostatnio było 135, no to musi być jakiś progres. Nikita jak przyjdzie po tej przerwie, to i tak zrobi więcej niż ja, o 100%. Szedł po 3-miesięcznej przerwie, 200 w martwym zrobił na 6 ruchów chyba. Treningu. Tak, co 20 kilo o tydzień mu chyba szło, jakieś to jest, a potem się połamał. On jest za silny dla swojego ciała. Tak. Ile razy w tygodniu starasz się być na siłowni? 3 3 razy. razy w tygodniu. Nie Jak to pracuję, wychodzi? to mogę. Jak wychodzi, to robię te 3 razy w tygodniu. Ale jakim kosztem? Nie, no robię normalnie jiu-jitsu plus siłkę traktuję jako dodatek. Więc jakby nie opuszczam żadnego treningu na macie, tylko robię go lżej, żeby nie umrzeć. Testowaliście może jakoś ostatnio maksy z Pawłem? Dawaj. Ostatnio to chyba przed wylotem do Brazylii w listopadzie. Przysiad 130 robiliśmy, martwy 160 ponad, nie, 160 na 5-6 ruchów, a płaskie nie pamiętam. Na drążku podciąganiu miał 32 kg dodatkowo. Trener Paweł jest za skromny, trzeba powiedzieć prawdę. W martwym, bo na serię, na jeden ruch było ze 300 kg, czy 350, nie pamiętam. No tak, Tak. prawda tego nie podniósł, ale na sztandze tyle było. Paweł, masz jakiegoś ulubionego fit influencera? Nie no, trener Paweł jest idolem. Mam nadzieję, że kiedyś go spotkam. Ale jestem za chudy, Co taki chudy jesteś? Ćwiczysz coś? więc jestem niegodzien go zobaczyć. No nie zauważyłby mnie pewnie. Chcesz być wielkim chłopem, to musisz zacząć jeść mięso. Gdy te nogi robisz, to będziesz cięższy tylko. A to coś daje? No, żebym szybciej siadał żebym szybciej wsiągał do gardy, żeby grawitacja mnie ciągnęła do dołu. Żeby nie tracić punktów, przewag za double pulla. Nogi to musisz odchudzić, a klatę zrobić i wtedy będziesz miał lepszy stosunek wagi do siły.
Ale właśnie, jakie jest twoje najbardziej znienawidzone w takim razie ćwiczenia? Zercher. Dzień dobry. Albo trening, na którym robię zerchera, później robię jakiś martwy i później robię bułgara z dzień dobry. I na koniec robię pistolety z nordikami. Tego nienawidzę. Tutaj 10. Ze wznosem dychasz ragów. No dobra. Jesteś free. Że tu, Nie. Tak. że tu Tak. i odkładam? Odkładasz. Ile? Dychy. No można policzyć jako jeden. Żebyś nie wyglądał jak ołówek. Z kapturami też nie możecie przesadzać, bo będziecie wyglądać jak ołówek. Ołówek. Nie mogę tego powiedzieć. Ołówek? Że ma taką główkę małą. Czy masz jakiś taki przykład osoby, z którą się biłeś i czułeś, że siłowo Tak. masz problem? Albert Śmieszek, ale nie wiem jak on robi 8,3 albo 8,5. Ale tak to czuję się spoko w swojej kategorii. Wiadomo, że są jakieś wykręty genetyczne, które są ultra silne. Ale tak to czuję się spoko. Na Worcach czułem się ok. No ale w open kategorii to już jest chyba przeskok, co? Kurwa, to właśnie jest co najgorsze. Nie rozumiem jak to chłop 114 kg może być ode mnie silniejszy. Paweł, co się stało? Grawitacja mi się wydaje. Paweł, musisz zrobić tak, żeby było, wiesz. Żeby ważył 114 kg. Spacer tylko to trzymasz. Okej. Tutaj. I długo na jednej nodze. Okej. 45 sekund. Kiedy chcesz się wemknąć po cichutku do domu, kurwa, po imprezie masz 15 lat, przybyłeś zawijany, a starzy są, nie? To są lata praktyki już po prostu. Stawiasz stopę, to od pięta, nie od palca. Wszyscy spięty na palce. A o z palców napięte. Kolana masz potawe. No im bliżej ważnych zawodów, to przede wszystkim skupiam się na tym, żeby Paweł się nie zajechał, tak? No bo można przedobrzyć o 1 tydzień. Jeżeli jest przetrenowany, no to wtedy troszeczkę schodzimy z obciążeń, żeby był w topowej formie na zawody. A taka jednostka jak dzisiaj Paweł robił, to jak długo trwa? Przez miesiąc na przykład robicie te same ćwiczenia, czy jak często zmieniasz te ćwiczenia? Na pewno przez 3-4 tygodnie. Zazwyczaj przy 4. tygodniu patrzę, czy jest stagnacja, czy jest regres, czy jeszcze jest tendencja wzrostowa i wtedy decyduję, czy o kolejny tydzień czy 2 to przedłużyć. Potem schodzimy z obciążeń, zmieniamy plan treningowy i tak to mniej więcej wygląda. Ale te wzorce ruchowe pewnie zachowujesz, tylko po prostu... Tak, delikatnie zmieniam po prostu ćwiczenie, aby był inny bodziec dla organizmu, tak, żeby na to się zareagowało. Ale tak to generalnie wszystkie wzorce są podobne. Dzięki. O. Ile to chwilę?